jest tutaj sporo napaści bezpośrednich, również porwań albo na handel żywym towarem, albo na organy, ale nie fajnie się stało, że próbują mnie robić w konia. Pan mnie namówił. Jak nowe. Są tutaj jeszcze prawdziwe czarownice, które handlują wszelkiego rodzaju dziwnymi rzeczami. To są płody lam, ale zauważcie, że nie tylko to tutaj jest. Na kręgosłup, na nerki, nawet na znudzenie dzieci można. Raczymy się likierkiem z koką. Nabrali tych liści koki i teraz latają. Cześć, nazywam się Łukasz Kasztelan i witam na kanale Przybij Piątaka na końcu świata. Możesz tutaj zobaczyć, jak wygląda życie, ekonomia, zabytki, cuda natury w innych krajach. Naszym celem jest zrobić podróż dookoła świata. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem świata, biznesem, ekonomią, gastronomią, wbijaj na kanał. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w takiej scenerii. Kamperek wśród gór, wśród strzech, piękna rdzenna ludność za mną. W Boliwii trzeba spać często na dziko, ze względu na to, że odległości są duże, a jedzie się przez góry i nie ma kempingów. Rzeczywistość boliwijska wygląda mniej więcej tak jak za mną, czyli jest rozwalający się strzechą kryty dach, pięknie zrobione poletka. Mają ludzie tutaj co prawda prąd, ale w wielu wioskach po drodze nie mieli nawet prądu. Przy drogach z rozwalających się jakichś baraków sprzedają cokolwiek, czyli to są sklepy. Wszędzie jest Coca-Cola, tak, wszędzie jest Coca-Cola, jest całkiem ładna droga. Grzanie wody to jest po prostu czarna beczka dość wysoko. Wtedy masz i ciśnienie, i ci się nagrzeje za dnia, jak chcesz się umyć. Ale ludzie raczej tutaj chodzą myci rzadko ze względu na to, że chyba z wodą jest problem. Taka jest rzeczywistość w Boliwii, taka jest rzeczywistość w wielu miejscach na świecie, ale my się cieszymy, że mogliśmy spać w tak pięknym miejscu i możemy z tymi ludźmi obcować. Daliśmy im jakiś prezencik za to, że tu zaparkowaliśmy, dla nich to jest na plus, oni są nami zajarani, my nimi też. Symbioza. Przejeżdżaliśmy tutaj przez drogę i patrzymy, że pełno tak strasznie dużo ciuchu. Ludzie normalnie piorą ciuchy w rzece, a po czym suszą je na krzaczkach, na tych wszystkich takich barierkach tutaj, co są przy drodze. No powiem wam, że moja babcia to tak 100 lat temu tak jeszcze prała. Zobaczcie, jaki ładna restauracja tutaj jest przy drodze, elegancko, 3 stoły, a tam jest lawadero i nosodroskocie, czyli myjnia i nasze auto. Słuchajcie, obiad, 2 zupy, 3 kompoty i 2 drugie dania kosztowały 12 zł. Zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, tylko szybkie zaproszenie. Zapraszam do wszystkich lokali Przybij Piątaka w całej Polsce. Aktualnie mieścimy się tylko we Wrocławiu i w Lubinie, ale pracujemy nad rozwojem tej sieci, dlatego zapraszam do naszych lokali. Świetna oferta, świetne menu, wszystko znajdziesz na przybijpiątaka.pl i również zapraszam do wzięcia franczyzy Przybij Piątaka. Jeżeli chcesz mieć swój biznes i swój lokal gastronomiczny, będziesz go wtedy prowadził razem ze mną. Zapraszam. Tutaj nie ma supermarketów, tu jest po prostu, są bazary. To jest taki supermarket tylko z wieloma ekspedientkami. Sprzedają potłuczone lusterka i szyby do danego samochodu, też jeszcze się nadają. Zobaczcie, ci ludzie, co tu stoją po bokach, oni też chodzą tu między samochodami, a wiecie po co? Bo te wszystkie tutaj busy, a tu głównie są te busy, to są busy pasażerskie i ta pani teraz aktualnie patrzy po busach, w którym jest, czy ten pan co tu idzie, w którym jest wolne miejsce i zaraz jak się znajdzie, to otworzy drzwi i wsiądzie. Chłopak i tak wszyscy tutaj. I korek, wszędzie bazar, wszędzie śmieci, wszędzie ludzie, wszędzie, no i auta takie, że nasze to chyba jest najlepsze w mieście aktualnie. Nie przesadzam. Proszę bardzo, wyglądamy na biedaka. Proszę bardzo, najgorsze buty, najgorsze spodnie, najgorsza kurtka. Proszę bardzo, nieogolony, bez obrączki, bez zegarka. A dlaczego to wszystko? Już wam mówię. La Paz słynie głównie z
Tak dla turystów mówię. To jest to stolica. Jest tutaj sporo napaści bezpośrednich, również porwań albo na handel żywym towarem, albo na organy. Są tutaj jeszcze prawdziwe czarownice, które handlują wszelkiego rodzaju dziwnymi rzeczami. Dzisiaj pokażemy więcej. Ja wiem jeszcze z czego słynie. Ja wiem. I jeszcze słynie z tego, że to jest najwyższa stolica na świecie. Sama stolica jest na 3700, a niecałe, tam 3600 coś tam. A my jesteśmy w miasteczku pobliskim, Al Alto, i to jest na wysokości 4, chyba 100 albo 4 nawet 200 z wyżej. O, Julek też wygląda jak menel, proszę go zobaczyć. Julek, pokaż się. Tak, jak zwłaszcza w tej kurtce. Najgorzej wygląda Klaudia, w sensie najlepiej. Nie no, ona ma jakieś różowe kiecki, wymalowała się jak na wybieg, kolczyki sobie założyła, no i ją opierdzielą pierwszą, nie? Al Alto ma tutaj fajny kemping u pani Barbary. Polecamy, bo jest pani miła, jest tu bardzo bezpiecznie, jest czysto. I jest do kolejki, która jest zaraz pod kempingiem, no 5 minut jest do tej kolejeczki. Ta kolejeczka jedzie do samego właśnie La Paz. Jedziemy. No i widzicie, tutaj nie ma metra, ale jest bardzo dobrze skomunikowane to miasto tymi teleferiko, dlatego że tu się możesz co kawałek przesiadać i jechać dalej. I dojedziesz wszędzie. No to jest super. W sensie, że takiego połączenia komunikacyjnego to jeszcze nie widzieliśmy. Jedynie, no tak jak wszyscy zresztą wiecie, to jest zawsze jako atrakcja turystyczna w jakimś danym mieście, żeby jechać sobie na szczyt. Więc w sumie całkiem pomysłowo. W sumie zgadzam się, że za wiele miast o tym nie pomyślało, a to jest o wiele tańsze od metra, a takie równie bezinwazyjne dla dróg w ogóle, więc ogólnie to jest mądre. La Paz ma 750 tysięcy mieszkańców, więc to jest taki Wrocław, można powiedzieć. Jest to jedna z dwóch stolic Boliwii. Jest to największe miasto w Boliwii, z tego co wiem. Chcę wam też pokazać, że zawsze jak się coś buduje, zobaczcie, zawsze wystają pręty, dlatego że bardzo rzadko oni twierdzą, że już nie będą wyżej budować. Oczywiście są dachy i stwierdzają, że już wyżej nie będą, ale zazwyczaj są zostawione pręty, bo może jeszcze się pięterko pociągnie. Patrzcie jak to wygląda, szok, nie? Całe tam to miasto. Prawie w każdym większym mieście, jak przejeżdżamy tutaj, jest gdzieś na wzgórzu Jezus, który patrzy na tą miejscowość. Cudny jest ten widok, słuchajcie, aż się nie chce wierzyć, że jest tylko 750 tysięcy mieszkańców. Wyjeżdżaliśmy co prawda z miasta Al Alto, a La Paz jest tutaj, ale i tak aż się wierzyć nie chce. No szok to jest, shocking story. I się przesiadamy po raz drugi na kolejkę fioletową i już pojedziemy do centrum. Dworce linowe. Dobra, ciśniemy. Tutaj jest taka, powiem wam, spora cywilizacja, bym powiedział. Pierwsza atrakcja na naszej trasie to jest plac Świętego Franciszka i ta zjawiskowa katedra. Bardzo proszę, tak zwanego baroku andyjskiego. Kompletnie nie wiem o co chodzi, próbowałam znaleźć. Pewnie chodzi o to, że tu są też dodatkowe ornamenty takie andyjskie. No bo u nas w Europie tego nie spotkacie. Nie potrafię przejść obojętnie obok trzciny cukrowej. Dlatego od razu się zatrzymałem. I nie interesuje mnie, czy jedziemy autem i stoimy w korku, czy akurat nie mam czasu, czy idę po ryby. Tak, on jest fanem. Po prostu jak jest, to się zatrzymuje i kupuje. Pani się zna na rzeczy, ale często mają właśnie na silnik, a tutaj ręcznie. No motor? Daj motor. Jest gra. Tato, nie można nagrywać. Tu można, bo jest otwarta przestrzeń. Dawaj. Jesteśmy na dachu. Tutaj wszędzie można świątynię zwiedzać razem z dachem. To jest bardzo ciekawe. Widzimy plac, na którym przed chwilą byliśmy. I widzimy tą piękną wieżę. Ze wszystkich tych dzwonów idzie do jednego i ryps.
Tamta wieża należy do katedry, a to jest bazylika i bazylika jest niby ważniejsza od katedry. W maju i w listopadzie bodajże, na odzyskanie niepodległości, spotykają się tak ludzie na placu od 80 do dzisiaj. Natomiast w 30 w La Paz trafiły pierwsze samochody i tak to wyglądało. A reszta jest mało interesująca. Są to dachówki jedyne w swoim rodzaju, mianowicie robione przez pracowników ręcznie i są idealnie w kształcie tutaj tej części nogi. Tej wielkości co noga, co jakby od uda po kolano. Ciekawe, nie? Tutaj w Boliwii, w La Paz, rewolucja wybuchła bodajże w 1806, a zakończyła się w 1810 i ludzie na potęgę mordowali liderów, którzy zarządzali wcześniej wyzyskiwaniem ich i w ogóle. I naprawdę publicznie ich wieszali i w ogóle oni sobie na to zasłużyli, więc ja tych ludzi nie oceniam. Jeżeli ktoś przypływa i ich gnębi i w ogóle robi im straszne rzeczy, no to potem zemsta jest słodka, tak? I należy się, natomiast faktycznie publicznie ich wieszali, publicznie ich maltretowali, biczowali, zdejmowali mundury i w samej bieliźnie ich biczowali i tak dalej. Zasłużyli sobie na to, więc okej. Natomiast no, jest przerażające, że taka rzeczywistość istniała w ogóle, nie? A więzili ich najpierw przez cały równy rok. Jest to chyba najładniejsza część tego kościoła. Jest to bazylika dwustylowa, że tak powiem, w stylu romańskiego i barokowego. I na przykład te sklepienia i to wszystko to był barok, a już ołtarze i tak dalej to ten drugi styl. Cegły były wszystkie robione przez ludzi. Jest nawet chyba jeszcze jeden żyjący człowiek, który się jakby ma taką profesję. Natomiast bodajże robiły pięć osób robiły te cegły. Jeżeli chodzi o katakumby, no to tam jak miałeś hajs, no to po prostu mogłeś być tam pochowany. Byli tam pochowani głównie jacyś władcy i tak dalej, i ważni ludzie. No i oczywiście bogaci. To jest ten główny plac przed kościołem, gdzie się wszyscy spotykają i jest to najbardziej główny plac w całym La Paz. A tam była ta rzeka i ta rzeka była też bardzo ważna dla Hiszpanów, dlatego że tam nie tylko ze względu na wodę, ale też na to, że znajdowano w niej dużo złota. Więc już jak nie wiadomo o co chodzi, to już wiadomo, że chodzi o hajs, nie? A tu jest piękny plac. Panowie chyba się wstydzą, że pucują buty, bo wszyscy zakrywają twarz, a ci co są z tego dumni na zasadzie, że to po prostu praca jak praca, to się tym nie przejmują, mają odkryte twarze. Idziemy teraz coś zjeść na tradycyjne dania. Chodźmy. Co Łukasz wziął do jedzenia, zgadnijcie. To wam się może spodobać, a obrońcom zwierząt nie spodobać. Proszę bardzo. Lama burger. Będę jadł burgera z lamą. No i oczywiście moja żoneczka wzięła danie dnia. Będzie rybka, będzie ich zupka i będzie deser. To jest tuńczyk z tutejszej rzeczki, co wie- nie pod asfalt. I wiecie co jeszcze tu jest? Lody z bananem. Tak, na deser. No. Lokalne dania, proszę bardzo, czym od zupki. Nazwy nie pamiętamy niestety. Jest taka pyszna, zarąbista. Fajowerska. Słuchajcie, burger z lamy. Ugryzłem samo mięso. Jest dużo bardziej suche. Jest też innej konsystencji. I jest z jakimiś innymi dodatkami niż normalnie wołowe mięso. Zamówiłbym to drugi raz, bo jest bardzo smaczne. Jest świetnie doprawione. Natomiast nie bez powodu burgera się robi z wołowiną. To po prostu bardziej pasuje, aczkolwiek dla ciekawostki, jako lokalne danie, bardzo smaczne. Dobrze doprawione. To jest chyba łosoś smażony, czyli Tak, czyli jak rybka. milanesa, ale bardzo dobre. Ogólnie mamy zapewnienie, że to są tradycyjne ich dania. Bardzo fajnie przyrządzone, bardzo smaczne. Także gorąco polecamy. Cześć. W tym daniu jeszcze był deser. Tak, właśnie próbuję banana z lodem. Takie, Takie dobre lody, bo przecież banan to banan, no. zobaczcie. Przesada. Smaczne, ale bez przesady.
jak ktoś się wybiera do Ameryki Południowej, to stwierdzam już teraz jednogłośnie, że prawdziwe zwiedzanie i podróżowanie zaczyna się od Boliwii. Nie ma systemu emerytalnego, co widać, bo bardzo dużo ludzi starszych żebrze i raczej żebrają głównie starsi ludzie, którzy już nie mają siły kombinować, handlować. Pan mnie namówił. Jak nowe. Teraz Klaudia będzie miała nowe. Nuevo zapatos. Nuevo zapatos. Za czyszczenie butów tam na głównym placu brali 2 boliviano. A tu facet chciał mnie skasować, zabrał za 3 pary butów 50. Ewidentnie próbował mnie zrobić w konia. Skończyło się na 30, ale i tak się zdenerwowałem. Dlatego, że powinien zapłacić maksów dychę. Ale boliviano, czyli jakieś 6 zł, ale to już maksów. Także nie fajnie się stało. Mam to w dupie na szczęście, ale nie fajnie się stało, że próbują mnie robić w konia. Dlatego, że temu gościowi, jak przechodził wcześniej, dałem jakąś kasę, tak po prostu bez czyszczenia butów, jak jedliśmy w restauracji. Potem dałem mu wyczyścić te buty, mimo że nie chciałem, bo mam stare buty i wręcz chciałem, żeby wyglądały gorzej. I próbował mnie na koniec skroić na tym. Nie lubię takich sytuacji. To są płody lam. Te takie płody lamy są, żeby oddać Matce Ziemi jako ofiarę. Ale zauważcie, że nie tylko to tutaj jest, ale też można kupić ląd do dynamitu, czyli dynamit też pani ma pod ladą i różnego rodzaju zioła i tak dalej. A normal marihuana no posible aquí nada? No, es que tiene pues... Para fumar no posible? A jest legal? Jak widzieliście, właśnie kupiłem olejek z THC, 2,5 kropel i podobno jest bania, ale nie można kupić suszu do palenia, tylko można kupić kropelki i mieć banię. Zobaczymy jak działa. Tak, weszliśmy na ten targ czarownic i już mamy olejek z marihuaną i na dolegliwości wszelkie. I tutaj panie siedzą, to jest pani czarownica. I pani czarownica sprzedaje czarownicze rzeczy. Na wszystko mają, na wszystko. Na kręgosłup, na nerki, na serce, na nadwagę. No na co chcesz, chłopie, no. Można sobie kupić różne rośliny do kadzenia, ale przede wszystkim sobie można kupić takie kadzidła. Słuchajcie, wszystko tu jest. Mira, kadzidło, złoto. O, figurki. O, ja chcę taką lalę. O, płynę lala. Słuchajcie, tutaj to już jest całkiem wszystko. Patrzcie, nawet na znudzenie dzieci można. Na przykład na uzależnienie dzieci od ekranów. To Julek powinien kupić sobie. Tak, tutaj też wróżą i odprawiają rytuały takie, wiecie? Tylko nikt nie pozwala filmować, a ja wszystkich filmuję, a potem czeka, aż mnie opieprzą. Korzystając z tego, że jesteśmy przed Muzeum Koki, a nie wolno było tam nagrywać, raczymy się likierkiem z koką i alkoholem i opowiemy wam legendy i trochę faktów. Legenda jest taka, że Bóg zesłał się do jednego człowieka, powiedział: "Ło bracie chłopie, ja ci coś dam. Nasionka tej oto rośliny i ta roślina da ci pokarm dla ciała i dla duszy." I dał mu nasiona rośliny koki. Zszedł do wioski i powiedział, jak przyszli konkwistadorzy, że kocham tą wioskę i dam wam, żebyście to przetrwali, te liście koki, tą roślinę. Natomiast musicie też pamiętać ból, jaki wam zadali ci konkwistadorzy. I przetrwacie to i koka wam w tym pomoże. I to jest legenda napisana oryginalnie przez Boliwijczyka. Natomiast fakty są takie, że ślady koki już zobaczyli 6000 lat przed naszą erą. W Peru odkryli, że już wtedy były używane. No i oni tam sobie używali, hodowali i tak dalej. Zaczęli potem używać dentyści tego. Najpierw to w ogóle używali tego lekarze, żeby się kości szybciej zrastały. No i tak ją używali, czcili w ogóle. Koka w ogóle była super, wow i tak dalej. Do różnych rytuałów. Tak, do rytuałów i w ogóle. No i potem w 1860 roku pewien ziomek przedstawił, no tam już kilka lat wcześniej przedstawili, że ona ma substancje, które odkryli, że one tam są. A w 1860 pewien ziomek przedstawił, że w połączeniu tam wyekstraktowali to coś i pokazał, że to jest kokaina. 3 lata później pokazali właśnie gotowy proszek w postaci kokainy, że można go stosować.
No i w 1866 już powstała Coca-Cola z liściami koki i tak dalej. Kokaina zaczęła być stosowana przez dentystów w medycynie, na uśmierzenie bólu, na więcej chęci do życia, coś tam, na problemy psychiczne i w ogóle. No i doszło do tego, że w 1915 roku w USA już zakazali kokainy i z tego co pamiętam to koki chyba razem niestety też. No i tam były straszne protesty, wiecie, policjantów obsypywali liściami koki, że to jest ich bóstwo, że to od zawsze funkcjonuje. Niestety Boliwia i wiele krajów Ameryki Południowej również, ale nie wszystkie, poszły za prohibicją ze strony amerykańskiej, również zaakceptowali te dekrety delegalizujące i tu wtedy były jeszcze tym większe protesty. Kokaina w połączeniu z czymś tam daje crack, co można palić, co daje mnóstwo ofiar. Oczywiście powstało mnóstwo wielomilionowych, miliardowych biznesów nielegalnych i tak dalej, narkobiznesów, narkobaronów i w ogóle, no i to się przerodziło w jakieś straszne rzeczy. No ale powiem wam, że na przykład w Europie kokaina była nielegalna, ale tudzież nie tak bardzo znana i na przykład u nas był bardziej znany magi, z główek maku robili opium i również heroinę. No i nie wiem co gorsze, szczerze wam powiem, crack i heroina jest równie uzależniająca, natomiast sama koka jest wręcz bardziej zdrowa niż niezdrowa i na przykład w liściach koki możemy odkryć około 1-2% takich substancji, jakbyśmy wzięli kokainę. Natomiast jest sama koka bardziej zdrowa niż niezdrowa, natomiast kokaina jest już silnie uzależniająca. No i daje euforię i power. Natomiast tam jest stosowanych mnóstwo chemikaliów do wyciągnięcia tych ekstraktów i ich trochę przerobienia. To nie są stricte te ekstrakty, które są stricte w samych liściach, one są lekko zmodyfikowane chemicznie. Liście koki są wręcz tutaj bóstwem danym od paczy mamy. Także my też tutaj kosztujemy i zgadzamy się z tym, żeby bóstwo tutejsze było czczone. Teraz ja coś dodam. Dla turystów bez liści koki nie da się to bardzo tutaj przetrwać i na przykład zastosowaliśmy już bardzo różne rzeczy, żeby przy tej chorobie wysokościowej gdzieś tam nie mieć tych zawrotów głowy, jakoś sobie z nią radzić, bo jest dzień, że się przyzwyczaisz, ale czasami będzie taki dzień, że znowu ci się zaczyna kręcić w głowie, jest ci niedobrze. Zależy kiedy zmieniasz alturę, w sensie wysokość. Z moich doświadczeń jest tak, że owszem tabletki może działają szybciej i działają przez dłuższy czas, ale na pewno nie są dobre dla żołądka. Jeśli ktoś ma wrażliwy żołądek, to po prostu zaczyna on bardzo boleć po 2 dniach i to nie jest do końca wskazane. Liście koki o tyle są wkurzające, że mogą ci podrażnić tutaj niestety poliko, ale po prostu w trakcie, kiedy je cały czas tutaj po prostu trzymasz, ta głowa cię nie boli, nie masz jakichś zawrotów i jest ogólnie spoko. Ale chyba lepiej jest to stosować, bo w pewnym momencie i tak się przystosujesz do tego. Także jak widać, no dla turystów i nawet dla tych ludzi, co tutaj są, no bez liści koki to trochę ciężko jest tutaj przetrwać, żeby sobie nie zrobić krzywdy. No ja wam tylko dodam, że liście koki są legalne tutaj, tak samo jak można tutaj kupić dynamit, ląd i tak dalej, ale to nie znaczy, że możecie te liście koki sobie wziąć do samolotu czy cukierki z koką. Legalnie na pewno tego wziąć nie możecie, więc musicie wziąć pod uwagę, że stosujemy to tutaj na wczasach, w czasie podróżowania, a nie wszędzie. Nabrali tych liści koki i teraz latają. A ja nawalony, bo ja nie piję, to kielicha walną i żartuję. Trzeba mieć umiar, to najważniejsze. La afinación es distinta, ¿no? Los charangos bolivianos primeramente, ¿no? Ha nacido en Bolivia, en Potosí. La afinación es distinta que la guitarra, ¿no? Es mi, la, mi, do, sol. Esta mi es una octava más grave, ¿no? Ahora, en acordes, digamos, se podría decir que es similar al ukulele, ¿no? A los ukuleles, porque en la afinación es la, mi, do y sol, ¿no? La misma afinación que estos ukuleles, ¿no? Pero la diferencia es que en el charango tenemos una adicional más de mi y esta gruesa, ¿no? Bueno, hermoso. ¿A cuánto cuesta por esta? Por ejemplo, este es profesional, es con ecualizador. Este está a 2.500 bolivianos. 1.500 bolivianos. Sí, pero también tengo semiprofesionales a partir de los 400 bolivianos, ¿no? ¿400 bolivianos? Ah, Sí.
Sin ecualizador. Sin ecualizador. La madera también es bien tratada, ¿no? Pero está fabricado Yulek. o artesanal? Artesanal. Todos son artesanales. Artesanal todos. Sí. Lindo. También. ¿En cuánto por este? 400. 400. 400, czyli 200 z... 250 zł. Ja najlepszy Klaudia sobie kupiła gitarę, teraz jak to się nazywa ta gitara? Czara. Charango. I jest zadowolona teraz. Mieli daleko, 3 minuty. Ua! Mucho fumar. Uf. ¿Te gusta este? Mucho fumar? ¿A marihuana tienes también aquí, no? Co wam muszę powiedzieć tutaj z centrum La Paz? Może to jest złudne, ale ja się tutaj czuję bardzo bezpiecznie i bardzo miło. Bardzo polecam Boliwię, bardzo polecam La Paz. Jest tutaj naprawdę sympatycznie. Fajnie tu jest, no. I ten prąd to jest rewelacja, patrzcie. Kable zasłaniają w ogóle jakby rzeczywistość. Pani tutaj pięknie rypie tutaj śmietanę i potem to są takie desery. Wow! Jesteśmy na Plaza de Murillo, czyli placu Murillo. To jeden z głównych rewolucjonistów w Boliwii. I tak, w tą stronę się patrzymy. Ogólnie to jest główne miejsce polityczne w Boliwii. Tutaj mamy katedrę, tak, Matki Bożej. Za mną obok jest Pałac Prezydencki. A tutaj na wprost widzimy, wiecie co, Kongres Narodowy. Także bardzo, bardzo ładnie tu jest, naprawdę. I przede wszystkim co? Mucho gente tutaj jest, bardzo dużo ludzi. Tak, dużo ludzi tu jest i jest na przykład, zobaczcie, Mikołaj tu jest. Z Grinchem razem, po kolegu zakumplowali się. I tym przemiłym akcentem kończymy zwiedzanie La Paz. Jutro jedziemy na drogę śmierci. Dzisiaj spadamy na Teleferico, czyli na tą kolejkę linową. No i tyle. Naprawdę przesympatyczne jest to miasto, miejsce, kraj. Mi bardzo się podoba. O kurde! Zostaw inne. Weź inne, zostaw to. Inne z góry, tego zostaw, jak się trzyma. Spadnie! Nie, nie.